Przyszła ta pora roku, kiedy rolnicy wywożą na pola obornik. I wtedy mój piękny, biały pies uwielbia się w nim wytarzać. Śmierdzi wtedy na kilometr. Kto jest takim ślicznym, wytarzanym pieskiem? Kto jest taki piękny? Jak ty wyglądasz? Jak ty pachniesz? No fiołkami po prostu. Czyli tu przeszliśmy żyłę, tak? No według No ale idź jeszcze trochę prosto. I że tu mamy też żyłę, tak? Skąd mi wiedzieć? No to ciekawe, bo to się dokładnie pokrywa. On też pokazał, że tu właśnie biegnie nam żyła, tu, ale tej nam nie pokazał, tej tu wcześniej, więc nie wiem. Dzień dobry. Padało pięknie. Pół soboty, całą niedzielę, w poniedziałek dużo lało. A dzisiaj jest już chyba taki ostatni moment. Jeszcze troszeczkę czasami pokropi, ale... No, ale tak, pada deszcz, natomiast nie przekłada się to ani na wodę w strumieniu, ani specjalnie na wodę w stawie, ani niestety, co najgorsze, na ilość wody w studni. Bo ta się nam już praktycznie skończyła, także nie mam wyboru, muszę coś wykombinować, żebyśmy mieli wodę do mycia. Bo nie dość, że ta woda się praktycznie skończyła, to jeszcze jak już ściągnę ją z dna studni, no to ona po prostu jest brudna. Studnia była czyszczona. Rok temu czy 2 lata temu ją czyściłem, a mimo to jest już taka zabrudzona tam na dnie. No nic, czyli co? Tak wymyśliłem, że zacznę po prostu brać wodę z straży pożarnej. Tam jest taka opcja, żeby napełnić sobie mauzera, przywieźć i rozliczać się potem już z wodociągami. Także w sumie nie jest to źle, bo nie muszę tej wody jakoś tam daleko wozić, w sensie, co nie jest zbyt bezpieczne taki ładunek nie jest zbyt bezpieczny do przewożenia. Tylko tak, potrzebuję drugiego mauzera. Może najpierw zrzucę tego, pojadę, kupię drugi mauser, ten wyczyszczę. To jest cały zażelaziony tą wodą tam z tej dolnej studni. No i będę dalej kombinował, jak to rozwiązać, żeby mieć wodę pod prysznicem bez jakichś pomp i tym podobnych urządzeń. No niestety nie bardzo udało mi się domyć tego mauzera. Po drugie, ja go kupiłem już z opisem, że jest czysty, ale nie, że nowy, więc prawdopodobnie on jest po jakichś chemikaliach. Dlatego uznałem, że może jednak kupię 2 zupełnie nowe mauzery. No bo to jednak ma być woda do mycia. To lepiej nie mieć jakichś przykrych niespodzianek. Kupiłem 2, jeden biały, w którym będę po prostu woził tą wodę. A drugi czarny, bo taki czarny podobno trochę lepiej znosi stojącą wodę i tak szybko glony nie wejdą do takiej wody. Także co, ten czarny trzeba przetransportować tam wysoko na górę, a potem będę musiał wykombinować jakiś sposób, że jak już przywiozę sobie w tym białym czystą wodę, to żeby ją przepompować do tego zbiornika na górze. Minus jaki widzę w tym czarnym, to nie będę wiedział, ile jest w nim jeszcze wody. Chyba że tu jest gdzieś jakaś linia, po której się można zorientować. No nie widzę. No trudno. To co? Wypróbujemy widły traktorka. Już nie będę tego tam tachał na górę. Czyli ok, najpierw zatacham, póki mam łyżkę, zawiozę tam na górę sobie kilka bloczków betonowych i parę cegieł, by tego nie nosić, a potem podjadę, zmienię na widły i zawiozę tego mauzera tam wysoko. No to działam.
Przestawiłem kamerę, żeby nagrać, jak dzielnie z traktorem wjeżdżam tam na górę. I przez to nie nagrałem z momentu, bardzo niebezpiecznego momentu, kiedy po podniesieniu łyżki traktor zaczął mi się przechylać, bo stał on w tym momencie na pochyłości. I niestety, no tak solidnie zaczął się przechylać. Myślałem, że się wywróci. Na szczęście udało mi się szybko przesunąć na bok i go trochę dociążyć. A potem sięgając delikatnie opuścić tą łyżkę z powrotem, no i stanął. Także ponieważ to już jest trzeci raz taka sytuacja, kiedy on przy pracy z turem mi się przechyla, podnoszą się boczne koła, to doszedłem do wniosku, że albo ja coś robię źle, albo najzwyczajniej w świecie taka konstrukcja wąskiego traktora nie sprawdzi się z turem na pochyłościach, bo tu wszędzie są pochyłości. Nawet w tej chwili, nie wiem na ile to widać, ale ten traktor stoi pochyły. Spróbuję to tak, o, teraz jest prosto. Tak powiedzmy jest prosto, teraz trzymam telefon. Także chyba na razie sobie tego tura odpuszczę, bo u nas płaskich powierzchni praktycznie nie ma, więc jego zastosowanie robi się niewielkie. A dopiero jak przerobię tą beczkę, żeby ona była nie w piony, tak jak teraz, tylko w poziomie i wtedy obniży ona środek ciężkości, to może wtedy zacznę z powrotem go testować. Także tak. Duży minus. Tutaj leję wodę, to wtedy ta woda dociśnie i on się ładnie
ustawi. No nie jest to najpiękniejszy element krajobrazu, ale to w sumie tymczasowe rozwiązanie. No, dał radę. Już przywiozłem metr sześcienny czyściutkiej wody. Teraz już tylko pozostaje ją przetransportować tam na górę. Gulliver, nie szczekaj tak. A potem pod ciśnieniem niech spada tu. Tak myślę, że to będzie niskie ciśnienie. Długo, wolno będzie, trudno będzie wziąć prysznic. No ale zobaczymy zresztą. No dobra, to pompujemy. Trochę to widzę potrwa. Mam taką pompę, tą chińską. Znaczy, nie wiem, czy ona jest chińska, ale tak się chyba na to popularnie mówi. Tą pompę membranową. To zanim ona te 10 metrów do góry podniesie, bo tu gdzieś pewnie jest taka różnica. No może przesadzę, może 6. To trochę to potrwa i trochę ona pohałasuje. Wziąłem się w stary system, tu w tym miejscu przy prysznicu. Woda leci, aczkolwiek no, to ciśnienie jest słabe, szczególnie ciepłej wody, więc chyba będę musiał i tak zainstalować tutaj pompę po drodze. Kurzysz strasznie, mężu. A szlifujesz cegły. No to tak, cegłę mam przygotowaną, zaprawa rozrobiona. To zrobię chociaż ten kawałek. Jakoś powiem wam, ten tydzień nie najlepiej mi od strony pracy idzie. Jakoś tak nie mam ochoty. Zrobiłem sobie trochę wolnego. Także za dużo w tym tygodniu treści w tym moim filmie to nie będzie. No ale postaram się, żeby nie był za długi, żeby was nie zanudzać. No to działam. Powiem wam, że te rękawiczki całkiem dobrze się sprawdziły. Nie zniszczyłem dłoni, także fajnie. Nie jest może najwygodniej w nich pracować i dłonie się zagrzewają, także jest ciepło. No ale wolę to niż potem narzekać. No, żeś mi robiła dobrze. No jak? Za krótko żeś ten. No to jak? No to tak piszczy i chce się przejść po siedlisku. No to idziemy. Chodź. Zawsze zaczynam od warzywnika. Nasz spacerek. O, tu widzę groszki.
Już zawiązały torebki nasienne i nasienne torebki wyschły. Można będzie zebrać i na przyszły rok będzie jak znalazł. A tymczasem ja powinnam zebrać już część pomidorów dojrzałych i może jakoś je przetworzyć. W zeszłym roku miałam tylko kilka krzaczków pomidorów kupionych na ryneczku, w tym chyba 2 koktajlowe i 3 czy 4 większe. Także te większe daliśmy radę zjeść naraz, natomiast koktajlowe wrzuciłam do słoiczków, zalałam słoną wodą z listkiem mięty, z listkiem bazylii. Były przepyszne, a nie mam pojęcia, jak się przetwarza takie duże pomidory, ale przepisów jest mnóstwo. To coś sobie znajdę i jakoś się przygotuję na zimę. Wczoraj usunęłam ostatnie pędy, suche liście ogórków i mam tutaj pustą grządkę. Chyba zabiorę tą słomę i te resztki na kompost, a tutaj posieję sobie rzodkiewkę. Jeszcze ładny koper. Tu przesadziłam jarmużę. W jednym miejscu wzeszły mi 4, tam został teraz tylko 1, a 3 takie kruszynki przesadziłam tutaj. Zobaczymy, jak to będzie dalej rosło. Dynia się pięknie rozchodzi. W zeszłym roku miałam też kupne sadzonki z ryneczku, takiej dużej dyni. Teraz kupiłam i wysiałam sama dynię Hokkaido. To jest taka mniejsza dynia z bardziej miękką skórą, o takim kształcie. Ale wydaje mi się, że jest ich zdecydowanie mniej niż tych dyni z zeszłego roku. Faza latyczna dostała nową podporę, bo te tyczki, które tu biłam, były za słabe, także Darek wbił takie metalowe pręty. Stronki już ładnie się przebarwiły. Już pewnie niedługo będą dojrzałe ziarno. Zaczynamy też zbierać buraki. Od czasu do czasu wyrywam takie dwie duże sztuki, kroję w plasterki i dodaję do jakiejś potrawy mięsem. Fasolkę też zajadamy systematycznie. No a ziemniaki jeszcze nie wykopane. Strasznie zarosły. Selery bardzo ładnie. Obskubuję czasami jakiś listek, żeby dodać do potrawy dla smaku. Pory tam dościółkowałam, żeby ich nie pielić co chwila. No a kalarepki niestety zjedzone przez ślimaki. Jeszcze jakieś takie maleństwa. No. Wegetują. No to chyba i to po prostu nie za dobrze. A może jeszcze podrośnie. Piękny łopian. Muszę na niego uważać, bo ostatnio zbierając fasolkę zaplątał mi się taki rzep we włosy. Bardzo ładnie rozrósł się tutaj szczaw. Szczaw? Nie. Szpinak nowozelandzki. Obrywam sobie czasami jakieś młode listki, czy właśnie końcówki pędów i tak jak szpinak dodaję do jakiegoś dania. To sałata zostawiona na nasiona. Czerwona i jakaś zielona. Tu groszek, który już się skończył i chyba też przydałoby się go usunąć z grządki. No i muszę zebrać ten koper, który tu już poszedł w nasiona. Zbiorę nasiona na przyszły rok. Śmiesznie wygląda ta wierzbówka kiprzyca po przekwitnięciu. A tu jaka piękna róża.
dość wysoki okaz. Ale to raczej barszcz zwyczajny. Widzicie to miejsce? To wygląda jak legowisko jakiejś sarenki. Pewnie tego koziołka, który tutaj czasami przychodzi. Podobne miejsca oczyszczone ze ściółki są w lesie. Widocznie sarny lubią tak położyć się bezpośrednio na ziemi. Skręciłam do lasu, żeby poszukać takiego miejsca. No i jest oczywiście. Śmiesznie to wygląda. Dobry pies, dobry pies. Dobry pies. Zrobiłam rundkę po siedlisku. Po siedlisku. O, po co? Po co? Nie byłaś już? Widzisz? Czego, Gulliver, szukasz? Miałeś zabawkę? Gorąco coś się robi. Robi się gorąco, faktycznie. Nową szczoteczkę mam. Poprzednia się trochę już zużyła. No dobra, to trochę podeschło. To mogę się zająć stawem kąpielowym. To, co trzeba jeszcze zrobić, to zbudować taką barierę, która będzie oddzielała żwir od strefy głębokiej. Bo może to tu pokażę. W tej strefie płytkiej będzie żwir wsypany na jakąś wysokość 40-50 cm i w tym żwirze posadzimy rośliny. Żeby ten żwir nie wsypywał mi się do tej strefy, to muszę go oddzielić. I to się robi w różny sposób. Widziałem, że niektórzy na przykład murują, zbetonują. Też spotkałem taką opcję, że na przykład ktoś ułożył po prostu worki wypełnione piaskiem
Ja uznałem, że najfajniej będzie to zrobić z drewna. Dlatego kupiłem te bale, które przeładowywałem w poprzednim odcinku. I z tych bali zrobię taką 50 cm wysokości barierę. Ta bariera będzie cała zalana wodą, czyli nad tą barierą, nad tymi 50 cm będzie jeszcze przepływała woda. Tam pewnie będzie z 5 cm powyżej tej bariery. I teraz po prostu chodzi o to, że te rośliny, które będą rosły w tym żwirze i będą w sumie zalane wodą, mają za zadanie filtrować nam tą wodę. Mają za zadanie ścigać się z glonami na pożywienie i dzięki temu tą wodę czyścić. To oczywiście nie zadzieje się od razu, zdaję sobie sprawę. Taki staw kąpielowy, zanim dojdzie do właściwej formy, to trwa to z rok, czasami dłużej. Ale myślę, że będzie można już z niego korzystać. Czyli co? Przytacham tutaj 4 belki. Niestety bo ta bariera będzie miała kształt ośmiokąta, 8 boków, ośmioboku. I to będzie ośmiobok nieregularny, więc ciężko byłoby mi to wymierzyć tak dokładnie, dlatego po prostu przyniosę tutaj te 4 belki, ułożę tak, jak one powinny być po brzegach, a następnie będę mógł już pomierzyć, jak je dociąć. Jak już będę miał tą podstawę zrobioną prawidłowo, to górę będę mógł już sobie tam docinać wyżej i przynosić już gotowe kawałki. Ponieważ to jest drewno mokre, to jest też dość ciężkie. Dlatego, żeby ten kawałek tu przewieźć, to użyję tego wózka. To jest wózek kajakowy. Powinien dać radę, a mi będzie wygodniej. Daleko nie mam, no ale to jest jakieś 20 metrów. To po co to dźwigać?
20. Powinienem sobie jakiś zeszyt znaleźć.
Co malutki? Malutki. Teraz mam te duże belki do zaciosania. Więc latam z kobyłkami w koło, bo łatwiej jest przenieść kobyłki i potem tylko już wrzucić tą belkę, żeby ją dociąć, niż nosić belkę do kobyłek. Niestety zdechła mi, przepraszam, skończyła mi się bateria w aparacie. To już tego nie nagrywam. Zresztą nudy. Tu będzie po prostu, no to jest zmiana planu, wiesz. Jak to? To będzie takie duże miejsce na ognisko rodzinne. A, widzisz. Siedzą w koło wszyscy. Na ławeczkach. Tu będzie- po środku na żwirku będzie palenisko wielkie. No, duże. No, nieźle popadało w nocy. Wlało mi się tu sporo wody do stawu kąpielowego. Więc teraz próbuję ją wypompować. Wypompowuję ją taką starą pompą, którą mieliśmy do basenu. Zresztą to jest ten sam basen, który w tej chwili tam robi za płachtę przykrywającą drewno. Jak widzicie, woda ścieka, wycieka. Miałem kłopot z odpowietrzeniem tej pompy. Finalnie po prostu na koniec tego szlauchu założyłem zawór zwrotny. Dzięki temu mogłem go napełnić wodą. No i wtedy wreszcie pompa załapała, zassała i zaczyna odpompowywać. No zobaczymy, jak to zadziała. No taka pompa to nie jest przewidziana do takiego działania. Ona w zasadzie ma tylko przepompowywać wodę, a nie wypompowywać. No ale na razie daje radę, to może to się sprawdzi. Niestety patent z tą starą pompą nie zadziałał. Ona dość szybko się zapowietrzała i musiałem co chwila rozkręcać ten górny, tą pokrywę od tego zbiorniczka, dolewać wodę i znowu ją uruchamiać. Działała minutę i znowu się zapowietrzała. Także zainstalowałem jednak porządną pompę i tu pojawił się trochę inny problem. Mianowicie tu miałem wsunięty zwykły szlauch i ciśnienie, które wytwarza ta pompa, podciśnienie, powodowało, że zamiast pobierać wodę ze stawu, to miażdżyła, spłaszczała ten szlauch. Także musiałem się wybrać do sklepu i kupić taką specjalną rurę zbrojoną, rurę ssącą, chyba tak ona się nazywa. I jak ją wsunąłem, a to już nie było takie proste, ale udało się ją wsunąć, to tym razem to chyba zadziała. Testujemy. Czy leci? Czy leci? Leci! Schodzi? No trochę się z tym schodzi. A woda? A woda i owszem, dziękuję. Ale czy schodzi? No powiedziałem, że długo się z tym schodzi i już się denerwuję. Ja to lubię szybko zrobić. No schodzi przez to. Pilnujemy, kocie, czy woda leci. No dobry, dobry, dobry. Dobry, dobry, dobry. Dobry, dobry, dobry kociu. Dobry, dobry, dobry. Ty przyleciałeś tu? O! Co to się wyprawia?
Mogliście zobaczyć w ostatnich filmach, że cały czas te drzwiczki wiszą i ich nie naprawiam. Już tłumaczę dlaczego. Okazało się, jak tam wszedłem, że problem jest dużo poważniejszy, a te drzwiczki to sobie naprawię przy okazji. Nie wiem, na ile to będzie widać, jak przyjrzycie się na ten dach. Tutaj ta trzecia krokiew spróchniała i ten dach tu się zapadł. Że on się trzyma na słowo honoru i będę musiał tam wejść i to naprawić, podeprzeć przed zimą, bo myślę, że zimy już by ten dach nie przetrzymał. Jak już skończę i wymierzę cały materiał potrzebny mi do obudowy stawu, to myślę, że zostanie mi któraś z tych belek i wtedy ją już wykorzystam do tego, żeby tam to wesprzeć. No dobra, no trochę to obeschło. To mogę wrócić i dokończyć ten dół, tak żeby go zaciosać w pełni, żeby tutaj też rozplanować sobie, jak ma być to wejście do basenu zrobione. Bo jak już to rozplanuję w pełni, to wtedy będę mógł stąd te belki zabrać, na ich wzór dorobić wyższe poziomy, a w międzyczasie już faktycznie rozłożyć tu geowłókninę i rozłożyć tu folię, która czeka. No dobrze, to mam już wycięte na długość, prawie na długość wszystkie belki. Zostało mi jeszcze tylko w kilku miejscach je zaciąć. Generalnie idea tego stawu jest też taka, jak widzicie, tu robię taki rąb, chociaż nie, to jest chyba trapez. Trapez, który będzie osłaniał taką strefę płytką do kąpania się. Jak ktoś będzie chciał posiedzieć sobie w wodzie takiej o wysokości 50 cm, to tu właśnie będzie miał miejsce. Tu będą zrobione schodki, pewnie 3 schodki. I będzie wysypany piaseczek na folii. I będzie można sobie tutaj usiąść, a jak ktoś będzie chciał już popływać głęboko, no to przeskoczy tu. Ewentualnie tu, gdzie są teraz te kobyłki, tu będzie pomost, z którego też będzie można się sturlać bezpośrednio do wody. To co, teraz muszę zaciąć jeszcze te miejsca, tak żeby to było połączone, żeby cała ta konstrukcja była stabilna, mocno się trzymała, żeby napór żwiru jej nie połamał. Tu działam. Ja się tu zgubię. Dlatego mówię, ponumeruj sobie. X. Ile? Jedna, druga. Druga. A co to znaczy? Co to znaczy? Wycięcie do połowy belki. Płotko tu trochę. Mhm.
To jest sęk. Muszę uważać. Nie mogę tak sobie stuknąć od razu. Wilgotne drewno, to nie chcę tak odskakiwać. No dobra, to ja już dalej nie filmuję, bo już Państwo dalej znają jak będzie, wiedzą jak będzie. Nie będzie tak dokładnie. Czyli filmować. Nie ma takiej potrzeby. Pół godziny później. Jasne. My nie wprowadzamy w błąd w naszych filmach. Jak coś robimy, to ja to pokazuję, że to robię. A jak ktoś robi, to też pokazuje, że to ktoś robi. Dlatego mało pokazuję, że ktoś robi, bo ja robię. Hej malutki. Czy ja mogę prosić tą belkę, na której posadziłaś? Ona chwilowo jest moją ławeczką oraz stolikiem To kawowym. na drugą stronę. Hop, hop, hop. Opsa. Czy już mogę się przesiąść na swoją wcześniejszą ławeczkę? Nie. To może wiesz co? Ja nie będę tak tu siedzieć i na Ciebie patrzeć, tylko posprzątam te odłamki po prostu. Do wiaderka to one będą albo na rozpałkę, albo do kompostownika. Wiesz co powiem, jeśli mogę Ci coś podpowiedzieć. Proszę. To po pierwsze, mówię Ci o tym już od 3 godzin, żebyś to zrobiła. To raz. Zawsze mnie zdradzisz. Po drugie, to jest mokre drewno. Ja A wiem. po trzecie, Ale jeśli to mogę chyba Ci coś wyschnie. podpowiedzieć, to równie duży pożytek będzie, jak odwrócisz się i podasz mi ten ołówek, który tam za Tobą leży. Tak cud, że go znalazłem, bo to przecież Nie najczęściej... widziałam go, że on tam leży. Żebyś zapytał, to bym wiedziała, gdzie jest. Dobrze, teraz... Krótki jakiś się zrobił strasznie już. Co? Krótki ten ołówek. Mówisz, że krótki. No dobrze, to pozbieram trochę. Wszystko właściwie pozbieram. Dobry pies. Piesek ma zabawki. Znacie takie powiedzenie: kazał Pan, musiał sam. Okazuje się, że moje drewienka uzyskały niższy priorytet niż kielenie truskawek. Dobra, nie apteka. No i dobrze. To pierwszą warstwę tej bariery drewnianej pomiędzy strefą głęboką do pływania a strefą roślin mam zrobioną. Teraz to mogę już zdemontować, wyrównać jeszcze tak na 100% i rozłożyć geowłókninę, folię i potem z powrotem wracamy już z tą warstwą. To będzie to jest pierwsza warstwa, będzie ułożonych tych bali aż 5. Jeden na drugim. Na szczęście tylko tą pierwszą tak zacinałem. Muszę zaciąć, żeby to się solidnie trzymało. Te wyżej już po prostu pozacinam tak do czoła, poprzycinam tak do czoła, żeby się nie bawić, żeby to poszło dużo
szybciej. Nie wiem, czy to mówiłem, no zrobiłem to teraz, dlatego że tu jest jednak, to nie jest regularny kształt tego stawu, no i nie byłoby mi łatwo poprzenosić te wymiary tak miarką i docinać tam na górze. Także wolałem to tutaj przydźwigać, podocinać, a potem już na wzór tych właśnie zacięć, tych kątów będzie mi łatwiej podocinać do czoła te następne warstwy belek. I tamte już wtedy będę mógł układać na folii. A co? Aha, no i tu jeszcze trochę mniejszy wyszedł ten basenik niż myślałem. No bo tutaj, nie wiem czy o tym wspomniałem, tu będzie taki basenik o głębokości około 50 cm wody. Jakby ktoś chciał się tylko popluskać, to jest to idealne miejsce. To co? Z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc. Zaczekaj na panią. Gdzie tam wchodzisz?